Hej, hej, kochani. Widzę, że Ewka już tu jest. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam ogólnie tu serdecznie wszystkich widzów. Poczekamy chwilę, aż się wszyscy tutaj zbiorą. Coś taki ten obraz nie jakiś taki nijaki. Kochani, ja tylko chwila tutaj na Facebooka i no wlejza i prześlę tutaj te powiadomienia w świat i zaraz tutaj z Wami się będę witać. Tak. Kajo, tutaj jestem. Witam Was jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie. Zaraz do Was dołącza. Jeszcze troszkę i zaraz u Was byta. I tak, kochani. Czyli, kochani, oficjalnie się z Wami witam. Witam Was sam u mnie na kanale, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Cieszę się, że tak mi się udało dzisiaj tego live'a zrobić. Też tak spontanicznie, bo to dopiero wczoraj napisałam powiadomienie, że tego live'a zrobię. Bo wiecie, dzisiaj w sumie miałam mieć wolne, ale musiałam iść do roboty, bo tak się złożyło i nie byłam pewna, jak ją się wyrobia. No ale jakoś się wyrobiła, czy taką świąteczną bluzkę. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy adwent, życzę Wam wszystkim jeszcze spokojnego wieczoru, spokojnego, fajnego pierwszego adwentu. I tak uważam, kochani, sezon adwentowy, świąteczny za otwarty u mnie na kanale. Nie wiem, co tam jeszcze Wam nagram, się postaram coś powciepować tam jeszcze, no będziemy widzieć, jak to wszystko z tym czasem, bo to mnie teraz bardzo, wiecie, knap, nie? Jak to z tym czasem wszystko będzie. W każdym bądź razie, kochani, się bardzo że my się sam gdzieś spotkamy i trochę się sam poklachamy. Jakoś tak niewyraźnie, nie wiem, czemu to zawsze z tym obrazem samą. Te światło, chyba to oświetlenie nie najlepsze, a dzisiaj nie mam lampy. Tu się, kochani, świeci już mój pierwszy adwent, zaraz będę czytała czata. Taki se zrobiła. Filmik będzie za niedługo na moim kanale, bo ja go skręcę. W moim garażu zrobiła taki fajny adwentowy strój, kochani, trochę złota, trochę taki fajny jelunek mi tam stoi, pierwsza świeczka się oświeci. Będziecie widzieć na filmiku, bo ja go skręcam, może jeszcze go dzisiaj wieczorem wciepna, jak tam robiła w garażu fajnie mój strój. Kochani, macie coś do chlipnięcia, to się chlipnita. Ja oczywiście o wodzie, chciała herbatkę, ale jednak zdecydowała, że coś zimnego z cytryną na orzeźwienie. Fajny, my mieli dzisiaj bardzo fajny brunch, pierwszy adwentowy taki, dużo fajnych rzeczy. Też oczywiście zrobiła na ten adwent coś innego, wiadomo, trzeba też powciepuję zdjęcia na Facebooka, bo nie powciepowałam zdjęcia, ale powciepuję, bo porobiłam zdjęcia. No i było bardzo fajnie, dzisiaj przyjemnie, było dużo fajnych ludzi, fajnie się dzisiaj robiło i tak już świątecznie, wszystko postrojone, już ten nastrój już po prostu przychodzi u mnie. I tak, kogo tu mamy dzisiaj na live'ie? Wiadro z Ewą, witam Ewka, super, że jesteś. Ja Was też wszystkich, kochani, bardzo witam. Dorotka, witajcie dziewczyny, gratulacje dla Klaudii. Tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za 8000 subskrypcji. To jest do mnie, wiecie, to zawsze przeżywam, każda jedyna subskrypcja osobno, który dojdzie, zawsze tym przeżywam i że to tak te 8000 w tym czasie tak to nabiło. Widzę, że mam cudownych widzów, kochani, jesteście cudowni, bo zazwyczaj są to osoby tutaj stałe, które mnie oglądacie no prawie od początku albo od bardzo długo i mimo, że tak nie nagrywam, że nie jestem tyle z Wami, to jednak, że się tu są, po prostu nie zapomnieliście o mnie, ale ja o Was też nie zapomniała. I tak, Vanessa Suslik, a cześć Vaneska, witam Cię moja kochano. Wiadro z Ewą, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Klaudii, czyli pozdrawiamy Was serdecznie, jeszcze raz za wszystko Wam bardzo dziękuję, za to, że cały czas ze mną, że się tu są. Renatka, dobry wieczór, cześć Renatko, Iwonka, cześć Klaudunia, cześć Iwonko, Asia Bujok, czyli moja cała tutaj śmietanka jest, cześć Asiu, witam Was miło.
Mnie nie przyszło żadne powiadomienie, no nie wiem właśnie czemu tak nie przychodzą te powiadomienia. Ostatnio Ewka, jak Ty robiłaś tego live'a, to mnie też nie miałam w ogóle żadnych powiadomień. I to jest właśnie szkoda, bo to tak ucinał potem te zasięgi, czy nawet jak się dało czasami tego posta na ostatnie minuty, bo teraz też dałam na ostatnie minuty tego posta i widzicie, że to tak nie wszyscy też to widzą, nie? Bo to jednak inaczej jest jak się już do tydzień wcześniej, a inaczej jak do się tak dzień wcześniej czy parę godzin wcześniej, to też nie każdy to widzi, a powiadomień nie ma, właśnie bardzo szkoda, no ale tak to działo jakoś widocznie. Widocznie YouTube mnie tam chce trochę przytrzymać chyba. No, ale tutaj wyście są i to się cieszę bardzo. Iwonka, powiadomienia wczoraj nie dostałam, dziś ja, no tak to właśnie funkcjonuje. Albo jak przyjdą powiadomienia, to dopiero parę godzin po wszystkim. Dorotka, strojek jest przepiękny. Dziękuję serdecznie, kochano. Zrobię tego właśnie ten filmik, to będziecie widzieć, jak go tam robiła. W sumie szybko mi to poszło. Na takim pieńku go mam, na takim drzewie. Drzewo mam od mojego brata z Polski, że sobie przywiozła. On mi fajnie poucinał, bo se wzięła pora blatów by miała pod tort jako podstawka, a 2 przeznaczyła w nastrojki. 1 zrobiła koleżance, 1 do siebie. I jadymy dalej, jo chlipia herbatka, no to Iwona prost wszystkim, co tam chlipieta, napijma się. Teraz ty chyba leci mecz w telewizorze, mi tam coś dziocha go dała, ale ona to nie patrzyła wcale na te mecze, bo wiadomo z jakich względów w ogóle nie interesuje się tą piłką nożną. I chlipiemy herbatka. Krysia, witam Krysiu, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Dziękuję za pozdrowienia, śliczny strojek, jesteś zdolna. No tak, wiesz, czasami tak na szybko, ale zawsze coś fajnego wyjdzie, nie? Ja tu z Ewą gratulacje, dziękuję bardzo, kochani, dziękuję za całuski, gratulacje, dziękuję bardzo. Ja z Ewą, u Sylwii też tak jest, no właśnie, że nie dochodzą te powiadomienia na pewno. Elżbieta Derkacz. Witam serdecznie, ja pierwszy raz na czacie na żywo, miło poznać. A witam bardzo serdecznie Elżbieto, Elu, fajnie jesteś u mnie na czacie, pierwszy raz na live'ie na pewno. Jesteś może moją nową subskrybentką, bardzo Cię serdecznie witam. To taki śląski kanał, ja lubię po śląsku gadać, ze Śląska pochodza i kanał mam właśnie taki o pieczeniu przede wszystkim, o cukiernictwie, o pieczeniu, coś tam czasami też o pichca. Bardzo serdecznie witam. Mariusz jest też serdecznie, witam Cię, cześć Mariusz, fajnie, że jesteś, Wiatru z Ewą, Mariusz, okej. Komentarz wycofany. Iwona Chojnacka, na zdrowie. No na zdrowie. To jeszcze raz, kochani, wszyscy na zdrowie. Danuta M. też tu jest super. Dziążka, dawno Cię nie widziałam. Buziaczki, kochana, bardzo dziękuję serdecznie. Jaka jest dekora w Twoim mieście? Jaka jest dekorata w Twoim mieście? Dekorata. To jest ta dekorata? Dekoracja? Joanna M. Witam, dziołcha, nareszcie Cię widać i słyszeć, bo wsiąkłaś jak śliwka w kompot. No widzę bardzo serdecznie Was witam. Kochani, kto ma Facebooka, to zapraszam Was na Facebooka do mnie. Tam czasami częściej coś tam postuję z roboty, tam jakieś zdjęcia, bo na filmików nie mam tak zawsze do skręcenia, ale na Facebooku tam staram się więcej jakieś posty dawać. Mój Facebook to jest właśnie Słodki Smak Pasji. Elżbieta, nie, już jestem jakiś czas, kiedyś prosiłam o linka na zakupy, pozdrawiam serdecznie. A, widzisz, ja tu z Ewą ten telefon mi zmienia słowa, a nic nie szkodzi. Kochani, przyszły tydzień mam weekend wolny mieć, mam nadzieję, że mi to tak klapnie i chcę właśnie iść, bo są tu u nas już w Niemczech te fajne takie jarmarki świąteczne, i też na pewno wam coś nagram z takiego jarmarku. Sama jestem ciekawa, co w tym roku wymyślili, bo w tamtym roku w ogóle nie było z kulity pandemii, a w tym właśnie roku robią i jest wszystko fajnie, dużo ludzi się ucieszyło na to właśnie, no bo wiadomo, jak do hotelu przychodzą też ludzie, to się cieszą, że właśnie można już też przyjść i można właśnie posiedzieć, coś dobrego zjeść w towarzystwie, tak jak to kiedyś było. Także fajnie, że tak to wszystko, tak to wszystko zaś przychodzi normalnie, do normalizacji. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No, normalnie. Nie, czasami to też już się mylą słowa. Jolanta M.
Ja do tych, co nie mają Facebooka. Aha, no nie szkodzi, no to będziesz tutaj, albo na Instagrama, będziesz jeszcze miała Instagrama, tam też czasami coś się puja. Iwona Chojniacka, u nas drożyzna na jarmarku. No nie wiem właśnie jak będzie. Słyszałam tylko, że u nas w Ludwigsburg kosztuje szklonka takiego gliwajnu 4 euro. To tak słyszałam, a ogólnie jakie są ceny, jakie na pewno drożyzna, no ale tego szklunka gliwajnu to tam się napija. No, bo to na pewno wszystko drogie, tym bardziej ty mieszkasz w takim fajnym, słynnym, turystycznym mieście, to tam dopiero na pewno, Iwonko, drożyzna. Ile kosztuje uwóz szklunka gliwajnu? Mi powiedzieli, że 4 euro, jeszcze sama osobiście nie byłam na tym takim jarmarku, Weihnachtsmarkcie. Kochani, jakie macie plany na święta? Jakie plany macie na adwent? Co pieczecie, co robicie, co byście tam chcieli, może jeszcze ode mnie wiedzieć, ja mam w zamiarze coś nakręcić, no chcę struca zrobić z makiem, no zobaczę, czy mi coś wyjdzie, kochani. Nie chcę za dużo nic obiecywać, bo później człowiek obiecuje i nic z tego na końcu nie ma, nie? I powiem zaś tego nie dum i potem mi też jest szkoda, bo nagodałam się, a nic z tego nie mam. Kochani, dzisiaj pierwszy adwent, właśnie z tyłu też mam 2 adwenty, tak, no chciałam wam pokazać, jakie mam w tym roku adwenty mam kosmetyczne, z kosmetykami, jeszcze mi przyjdą, bo jeszcze tam sobie coś zamówiła, ale wiecie jak to jest, ja lubię bardzo kosmetyki, lubię wypróbować, te adwenty idzie kupić też tak i poczekać trochę, to one nie są aż takie coś drogie. Ja mam 2 córki jeszcze w domu, także my są 3 baby na etapie malowania się, także wiecie, u mnie kosmetyków nigdy nie za mało, a mnie to robi szpas, mi się to podobało, także kupiłam się. Ten tutaj co mam, napiszcie mi, czy macie kalendarze adwentowe. Ten tutaj co mam, to jest właśnie francuski z tymi kosmetykami, czego miała też w tamtym roku i ja wam go pokazywała, a w tym był taki zielony, bardzo fajny design on ma. W tym roku jest, kochani, taki, a tak z ciekawości pokażę, nie wiem, czy was to interesuje. Taki, tu są różne takie kosmetyki, fajne te kosmetyki są, to jest Yves Rocher, ten kalendarz, oczywiście nie ma tu żadnej reklamy, to wszystko sama sobie pokupowała i miała go w tamtym roku i już te kosmetyki używała, bardzo zadowolono z tego kalendarza, była też zadowolono, fajny mu design i po prostu, kochani, czemu nie, kiedyś tego nie było, tych kalendarzy, w Polsce takiego czegoś kiedyś nie było, nie, a teraz jest, także czemu nie. I następny kalendarz, co sobie kupiła z Glossy Box, nie wiem, czy to znacie, też są bardzo fajne kosmetyki, można się takie zamawiać, czy takie pudełka, co miesiąc z kosmetykami, one przychodzą, on montuje takie szufladki, naprawdę też bardzo fajny i ma fajne rzeczy w środku, także się opłaca, wam powiem, nie jest tak źle, jak powiedziałam, 3 baby są, także kosmetyków będzie i będziemy próbować i się szmarować. Ale jeszcze coś mi przyjdzie, to jeszcze nie wszystko. No. I tak, kochani, napiszcie mi, czy też kalendarze adwentowe macie, czy was to interesuje, albo kupujecie do swoich dzieci, do swoich wnuków. I postanowiłam się do siebie też zawsze teraz kupować, bo będą zawsze dzieci, a do siebie też w tamtym roku miałam też jeszcze herbaciany, w tym roku herbaciany mam, synek chciał herbaciany, bo on tam lubi. Ja mówię, to już te kosmetyki to już nie będę tych herbacianych tyle kupować. Teraz tak, Ani, poczytamy tej czata, coś się tu fajnego napisali. Danuta M, u nas 5 euro wczoraj była, a 5 euro, czyli w Berlinie jest 5 euro, no to euro jednak więcej niż u nas. Claudia 0705, hej Claudia, lange nie gesehen und nichts von dir gehört, liebe Grüße Claudia. Oh, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Also jetzt siehst du mich, jetzt bin ich da. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Iwona Chojnacka, zależy jaki, od 4,50 do 6 euro, no widzisz, takie są ceny. Otworzono wiesz, że tak ktoś dzwoni, chyba Adrian. Krystyna Tomanek, drożyzna wszędzie, no właśnie niestety, drożyzna, kochani, wszędzie. Elżbieta, ja to jeszcze nie wiem, co będę robić, czekam na upodobanie zięciów i córek, najważniejsze to czekam na narodziny wnuczki, no to gratulacje, na narodziny wnuczki, to jest bardzo fajne, bardzo takie wydarzenie rodzinne, to jest super, gratulacje. Dobrego rozwiązania, miejmy nadzieję, że wszędzie wszystko będzie dobrze. No i tu Krysia właśnie pisała, że drożyzna wszędzie, no niestety właśnie, drożyzna wszędzie, kochani, hajsieno by obrócić. Nie, jak człowiek sobie pomyśli, taka szklanka
Takie ogliwaniu 4, 5 albo 6 euro dać, i butelka, nie wiem teraz ile kosztuje, około 2 euro, może nawet nie. Glühwein też idzie samemu zrobić. W domu sobie kupić jakieś fajne czerwone wino, powciepować po prostu, pora tam cynamon, goździk, ta gwiazda tako, anis, to się nazywa anis i Glühwein też idzie samemu sobie w domu fajnie zrobić, takie fajne, korzenne wino. Także musimy no sam pomyśleć. Ja dzisiaj nic nie mogę takiego się wypić, bo jakby się wypiła, to bych sam zaraz usła, bo jest po robocie i jest dzisiaj ogólnie jakoś tak zmęczona się czuję, bo powiem szczerze. Ale to nic, kochani, jadymy dalej. Renatka, interesuje, idź po reszta. No nie no, wszystkiego nie da tu pokazywać. Wszystkich boksów nie da tu pokazywać. Elżbieta Derkawicz, ciekawe. No dziękuję, świetne. No fajne, są, czekam mam właśnie na ta reszta, aż przyjdzie. Asia Bujok, ja kupuję do wnuków kalendarze, tak, do dzieci to jest fajnie, nie, to robi uciecha. Mandziary Ewki, jak ładnie mówisz po niemiecku. O, dzięki. Helenka, hej, witam Helenko, fajnie, że jesteś, witam serdecznie, tak samo Helenko, fajnie, że jesteś, cieszę się. Elżbieta Derkacz, dziękuję w imieniu swojej córki, proszę bardzo, pozdrowienia. I oczywiście dużo zdrówka, co najważniejsze, do was wszystkich, kochani. Mandziary Łewki, my święta spędzamy z córką i zięciem. A, to fajnie, wiadomo, w rodzinnym gronie. Iwona Chojnacka, mit 8 euro, no widzisz. Marzena W, witaj. A, cześć Marzenka, cieszę się, że jesteś też. Helenka, gratulacje do ciebie, bardzo serdecznie wam dziękuję, kochani. Tak. Czasami mi też ten czat tutaj uciekł. No i to tak, kochani, fajnie, cieszę się, że jesteście, że my tak się spotkali, że mnie zaś widzicie, ja was nie widzę, ale mogę sam z wami teraz popisać, pogadać, co mnie bardzo cieszy, kochani. Będę się starała coś ciepnąć na ten mój kanał i po prostu jest też ważne, żeby te święta, ten adwent też takim zajściu w środku, nos tak przeżyć to tak spokojnie, bo wiadomo jak jest, każdy ma życie codzienne, jest człowiek zagoniony, albo po prostu tak w sobie to przeżyć. Ja osobiście bardzo lubię ten czas adwentowy, bardzo lubię, zawsze już na niego czekam. Po prostu jest taki inny, to jest naprawdę dla mnie taką magia. Ogólnie święta Bożego Narodzenia jest coś pięknego, ale właśnie ten czas adwentowy jest dla mnie taką magią. Człowiek jest taki trochę jakby może i zadumiony, i ma jakieś tam więcej takich przemyśleń, jakoś tak mi się to wydaje. Na przykład w pracy, jak my tam robię to my tam mamy tak fajnie, muzyczka nam cicho leci, tako świąteczno, różne takie, tak fajnie jest, taka fajna atmosfera jest inna po prostu atmosfera i bardzo właśnie lubię ten taki czas adwentowy. Kochani, kliknijcie się, na pewno wam też tak idzie jak mnie. Marzenka W, ślicznie wyglądasz i gratulacje, dziękuję. Tych, którzy jeszcze nie było jako tak na początku, a którzy teraz do mnie doszli, to tak na szybko jeszcze powiem, że bardzo serdecznie wam dziękuję za te 8000 subskrypcji, to jest do mnie bardzo duży sukces, ale oczywiście to jest dzięki wam, bo bez was to po prostu by to nie było możliwe, nie, to wiadomo, że bez widzów, bez was tu kochani, co się zawsze tu ze mną są, nie byłoby to nigdy możliwe. I jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to właśnie, że jesteście ze mną, że jednak cały czas sam do mnie wracacie. Się bardzo z tego cieszę. Asia Bujok, to są magiczne święta. Tak, no są magiczne święta, coś w tym jest, nie? Kochani, coś jednak w tym jest. Mariusz, no lajka Mariusz, Mandziarłewki, ja mam przemyślenia kulinarne dzień i w nocy. No człowiek cały czas na okrągło myśli, nie? Przemyśleń jest, kochani, o pomysłów też bardzo dużo, tylko właśnie to zrealizować to jest właśnie ciężej. Z tym jest ciężej, ale będę się starać, kochani, będę się starać. Jak widzicie, u mnie tu jeszcze pora takich, też mam jeszcze dynie tu są, ale już za niedługo też będę musiała się ich pozbyć, ale tak się fajnie jeszcze czymią, także chociaż normalnie sezon dyniowy w restauracjach trwa do 4 grudnia, także jeszcze pasuje te dynie tu jeszcze przy tym adwencie. Iwona Chojnacka, tylko żeby na świecie był spokój. Tak, to jest właśnie najważniejsze, bo jednak my mamy ten spokój, a nie każdy zdaje sobie z tego sprawy, że
może być inaczej, nie? Że na przykład te święta są spokojne, następne mogą już nie być takie. To, co się ogólnie wszystko dzieje, to jest bardzo smutne, naprawdę bardzo smutne wszystko. Zawsze coś było, ale coraz to bliżej są takie różne tragedie właśnie, wiadomo o co chodzi. Jest to właśnie bardzo smutne, kochani. Także cieszmy się z tego, co mamy, cieszmy się, że jesteśmy zdrowi, że mamy tych bliskich koło siebie, czy trochę dali, ale jednak możemy komunikować, możemy odwiedzać, że to jest, mamy takie możliwości, bo nie wiadomo jak wszystko się jeszcze dali potoczy, no bo taki właśnie jest ten świat, po prostu ludzie sami to ludzie robią po prostu. Asia Bujok, Ewko, ja nie mam weny twórczej na ważenie. O Asia, czemu nie masz weny twórczej? Ta wena twórcza ci może jeszcze przyjdzie, jak się napatrzysz na nasze filmiki, jak my sam pichcymy. Nie każdy też lubi takie pichcynie, nie każdy, niektórzy no lubią oglądać, a nie każdy lubi też w kuchni siedzieć, nie Asia? Ty lubisz w kuchni siedzieć czy nie? Bo nie każdy lubi w kuchni siedzieć, to jest też tak. Jolanta M. Do mnie mogą te święta trwać do maja. Dom obstrojony i wszędzie się świeci. No właśnie, u mnie też by mogły trwać w sumie cały rok, chociaż nawet takie czasami jakieś takie małe figurki jakaś tam w takiej witrynie szklanej, gdzie tam mam, to one i tak mi tam stoją i to zawsze mi też tak cieszy. To fajnie wygląda. Mandziarłewki, ty pracujesz, ale i tak dużo na ten kanał nagrałeś, przepisy nie tracą na wartości. Tak, to jest właśnie bardzo ważne, że jednak nagrywało i mogę wykorzystać teraz te przepisy, po prostu jak była ta pandemia, była w domu, to po prostu wykorzystałam ten czas dobrze, kochani, jednak, bo teraz mogę pracuję po prostu tymi przepisami, ciągle je postuję, ciągle je dowód na struny kulinarne, ciągle je odnawiam i one mi pracują i muszę mi coś dać, nie, to jest też dobrze, że po prostu człowiek był pracowity, wykorzystał ten czas i teraz na ten czas, gdzie tak pisze mi tu, że połączenie nie jest stabilne. Może być, że mnie tam coś może zakłócić, kochani. Także aby coś zakłócało, to wy wiecie, że ja jestem albo ja byda. Marzenka W. Witaj Ewcia, Mandziaru Ewki. Serdecznie polecam tę wspaniałą kobietkę. Tak, oczywiście, kochani. Polecam tak samo wszystkie kanały. Na moim teraz tutaj na razie jest chyba tylko Mandziaru Ewki i Viaggio z Ewą kanał kulinarny od Ewki, który jest teraz mieszka teraz w Rzymie, we Włoszech i bardzo zapraszam do niej na kanał, tam jeszcze u niej nie jest. Ewka po prostu mów, też super dużo propozycji, gotuje, piecze, ale Ewki to my już się na pewno wszyscy znamy. Iwona Chojnacka, my musimy dziękować za każdy dzień. Tak, dokładnie tak właśnie jest, być wdzięcznym za to, po prostu się mu, a przede wszystkim za te zdrowie i za spokój. Marzena W. Czas świąteczny, magiczny, ale z tyłu głowy jest taki smutek. No jest niestety. Tak to już jest, kochani. Mandziaru Ewki, ja mam codziennie wenę twórczą. Tak, Ewka, ty masz codziennie wenę twórczą i to jest super, to jest bardzo fajnie też. Krystyna Tomanek, Ewuniu, to już nie jesteś głodna. Asia Bujok, jak się napatrzę, to się już najem. No właśnie, od patrzenia też się idzie najeść, nie oczy się najedzą. Kochani, chleb nie masz zaś? Dokładnie, kochani, musimy się cieszyć z każdego dnia, musimy być pozytywni. Wiadomo, że każdy ma tam jakieś swoje lepsze i cięższe dni, ale po prostu pozytywne myślenie do przodu, robienie też dla siebie jakichś właśnie niespodzianek, dla siebie jakiegoś też prezentu. Kochani, jest też ważne, z siebie coś sprezentować, same dla siebie. Tego też trzeba się nauczyć. Po prostu, kochani, trzeba się nauczyć zrobić coś dobrego do siebie, nauczyć się kupić sobie coś tylko do siebie, jakiś prezent i człowiek się zaraz czuje inaczej, naprawdę poprawia się humor i po prostu zadbać w inny sposób też o siebie, bo czasami wiadomo, każdy ma tam swoja jakoś tam ta praca, ma swój dom, dzieci, rodzina, jest gonitwa za tym, za tamtym, a bardzo często właśnie zapominamy o nas samych, kaj my są tą głową, jak no, to już chyba też godałach zawsze, ale właśnie jak no, tej mamie, tej kobiecie dobrze idzie w domu, to tym domownikom też dobrze idzie, także kochani, nie zapominajcie o siebie, dbajcie o siebie w pierwszej linii, a później są następni, bo jak wam idzie dobrze, to i domownikom pójdzie dobrze. Iwonka, ja uwielbiam pichcić i piec. No super, wiem właśnie Iwonko, super właśnie. Andrzej H. Siema Klaudio, pozdrawiam jeszcze raz z gór Sowich. A jeszcze jesteś w tych górach Sowich, super Andrzej. Pozdrawiam Cię tak samo bardzo serdecznie, kochani, i zapraszam do Andrzeja H.
kanał, bardzo taki przygodowy kanał, rozwiązuje tam różne zagadki, gdzieś tam wchodzi w różne jaskinie, kochani, że ja za sobą zawrotu głowy, jak ja tam na niego patrzę, boję się, że zawsze mu godą, muszę na siebie uważać, żeby mu się coś nie stało. Naprawdę masakra, Andrzej, jesteś bardzo odważny i ta cała twoja ekipa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jolanta M. Asia, jo już narobiła 24 lody, bo może zjadać cała rodzinka. No super, rolady już może zrobione, no super, super, kochani, rolady są przepyszne. Mandziary Ewki, Rzym tutaj mieszkam już od 33 lat, tak, to już jest kupa czasu, 33 lata, kochani, to już jest naprawdę dużo czasu. Krystyna Tomanek, Asiu B, to dobra dieta, tak, najlepsza dieta, nie? Patrzeć jak inni się zajadają, pichcą i człowiek już jest najedzony. Asia Bujok, Jola, ta kończucha by mi się przydała. Fajnie tu z wami, kochani, Jolanta M, Asia jest starobaba. Jerunie, kaj tam staro, to my nie są nigdy starzy. My są zawsze fajne i piękne i młode. Asia Bujok, ja też starobaba. No to my się tam zebrali, witamy wszystkich w klubie. Marzena W, ja się cieszę z każdego drobiazgu. Tak, i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Marzena W, teraz będzie czas pieczenia ciasteczek i ciast. Ja bardzo lubię piec. Asia Bujok, niech Jola się wypoliła. A czasami tak też jest. Czasami tak też jest, że człowiek też dużo od siebie daje, dużo robi i przyjdzie czas, ale też więcej już nie idzie. Nie? Tak czasami też jest. Czasami to później mija też ten czas, a czasami po prostu się już też nic nie chce, robi się już tylko to się już robi, podstawowe rzeczy i tak człowiek idzie. No jest różnie, kochani, różnie, każdy ma różne sytuacje w życiu, każdy jest inny, jak całe życie już też się robi to i tamto i czasami też już się powie, dzisiaj starczy, nie? Iwona Chojnacka, rolady też się mrożą, bo będzie cało czelota. No to fajnie, będzie mieć taką fajną czelotka, to super, no rolady się mrożą, kurde, będzie wszystko szykowane, robione, pachniało, będą zapachy, już się cieszę na Wigilię, Wigilia zaczyna pichcić, oczywiście moczka makówki, u mnie to jest podstawa, moczka, bez tego tu mnie w ogóle nie ma świąt, kochanie, uwielbiam moczka, no uwielbiam. Do tego makówki to są takie, bo to są takie potrawy, jak na przykład moczka, makówki są takie potrawy, co się naprawdę robi w sumie no raz w roku, nie? Tam na Nowy Rok czasami można tam jeszcze zrobić, czy zostawić, ale na przykład barszcz z uszkami, czy tam barszcz, czy krokiety, czy kapusta, to można zrobić w ciągu roku parę razy, to są takie potrawy takie neutralne, powiedzmy, ale tak na przykład już tam, jak tam ta kutia się robi, czy tam, nie wiem jakie tam jeszcze były potrawy, kutia się robi na przykład, tego, że już kiedyś się pytałam się o ta kutia z tych konopi, jeszcze tego nigdy w życiu nie jadłach, ale na przykład moczka, makówki, to są takie typowe potrawy, co się robi no rozna Wigilia i o też zawsze robię, uwielbiam je i zawsze też robię dziebyta z tego względu, że także dzieciom to pokazać, bo dzieci tego sami nie znają tego moczki, makówki, to są też takie potrawy, co też i w Polsce i na Śląsku jak to było, to też każdy tego już teraz też nie robi, a po prostu dzieciom pokazać, że takie coś jest, żeby one o tym wiedziały, czy będą to kiedyś robić, to nie wiem, bo każdy wie, swoja rodzina kiedyś tam i będzie każdy po swojemu odprawił te święta, czy tak będzie wszystko, nie wiadomo jak to, wiecie, co pokolenie to inaczej, ale ja to tak robię i pokazuję to moim dzieciom, że są takie potrawy tradycyjne, wigilijne, tak jakieś z jakiegoś tam regionu, na przykład tak to u mnie jest, niech wiedzą o tym, ale też oni lubią tak zjeść, pokosztować lubią, a ja to po prostu uwielbiam, nie umiem bez moczki, to nie ma Wigilii, powinno się robić takie tradycyjne te potrawy właśnie jak ta kutia, czy tam jeszcze coś tam robią innego, bo po prostu to są rzeczy, co robi się na raz w roku i to jest bardzo takie wartościowe, żeby to przekazywać dalej. A tym bardziej tutaj jak ja nie mam tutaj rodziców, moje dzieci tu nie mają tak blisko żadnej ciotki, żadnego ujka, także oni tego dżnika inaczej nie widzą, chyba że my potem chyba że jakaś byśmy jechali, to a tak nie widzą to, co się szykuje w domu, na Wigilię u mnie, co ja już szykuje, to na to widzą, nie? Inaczej jak się mu uma, to się idzie do umy, to się idzie do upy, to tam się do ciotki, do wujka i to tam widać, a to, oni mają te potrawy, mają to, a jak my tak bardziej są sami, to ja muszę o to zadbać, żeby
tak to wyglądało, jak to wygląda, nie? Co ja im pokorza, co ja im przekażę, to te dzieci to mają. Dobra, kochani, poczytam jeszcze trochę tego czatu, co sam fajnego mi piszecie. Jola M. Asia to tropicie leń. No też może być, że leń no stropi, czasami też no stropi leń. Fajnie, Jola. Marzena W. Teraz będzie czas pieczenia ciasteczek i ciast, ja bardzo lubię piec. No super, Marzenko, ja wiem, że ty lubisz piec i ty super też pieczesz, masz bardzo fajne właśnie też wypieki i też wiem, że gotujesz. Asia Bujok, nie Jola, Jo się wypoliła. No tak to niestety jest. Iwona Wojnacka, Mirolady też się mrożą wiecało, czy lota, a to ja już to pisała, czytała. Aleksandra Krajczyk, jo dzisiejsza robiłam pierniczki, dzięki za twoje przepisy. A dziękuję, Olu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Chyba jesteś pierwszy raz na moim live'ie, Ola, co? Mi się wydaje, że chyba pierwszy raz jesteś na moim live'ie, bo jakoś nie przypominam sobie. Wiem, że jakieś Ole już u mnie były, ale Krajczy nie przypomnę z tego nazwiska. Także jak jesteś pierwszy raz u mnie na live, to bardzo serdecznie cię pozdrawiam i fajnie, że tu jesteś. Asia, były siemieniotka z konopi. A no właśnie ta siemieniotka z konopi, dokładnie, dokładnie. Iwona Chojnacka, moczka, makówki, na to się czeka cały rok. Tak, na to się czeka cały rok i na to już normalnie aż zapach, ja już czuła ten zapach, tej moczki, kochani. Jak to już będę robić dopiero Wigilia z rana, i po prostu to jest też tak fajnie pichcić, zawsze sobie puszczą kolendy słucham zawsze Eleni, to są najlepsze do mnie kolendy, które ona najlepsze ma wykonanie jak do mnie, najlepsze ma wykonanie, tak to my znamy, nie ma tam żadnego pionia, żadnego wycia, Eleni po prostu te kolendy to najlepsze mi się podobają i zawsze sobie słucham i puszczą i pichca. Krystyna, moczka i makówki na Wigilię muszą być. Tak, bez tego nie ma kochani Wigilii, nie, to już tradycja i o tym się godo i o tym będziemy godać co roku, kochani, bo o tym trzeba godać. Jolanta M. Klaudia, a co powiesz na Wodziunka? Znają to twoje dzieci? Jak? O, Wodziunka jest przepyszno. Och Boże, Jola, wiele razy ja już myślała ta Wodziunka nagrać i ją może w końcu nagrą. Co widzę, są jakieś piętki od chleba, albo jakiś suchy chleb, to albo szybko ją zaleja, znają Wodziunkę, ale tak nie przypadają za nią, bo to do nich to zawsze pamiętam, tak na początku to go dałem no chleb z wodą to, ale dużo czosnek lubią moje dzieci i Wodziunka znają, a tyle razy już go dałem, że ta Wodziunka nagrą, jeszcze nie nagrała, albo nawet swojskie tuste, czyli chyba ją nagrą i umaszczają swojskim tłustym i to smakuje najlepiej. W końcu chyba nagrą Wodziunka. Znają i też ją robią. Przeważnie właśnie jak mam z chleba te krumki, piętki takie, nie to szkoda tak wyciepnąć, co z tym zrobić, to do Wodziunki. Mój chłop też często robi i też bardzo lubi. Aha, Wodziunka widzisz. Monika prezentuje, hej kochano, witam Cię Moniczko, zapraszam też od razu do Moniczki na kanał. Monika też właśnie pichci, co się ma dużo przetworów, deserki, chociaż więcej tak ciast, także zapraszam. Gratulacje na 8000, dziękuję Moniczko, serdecznie dziękuję. Aleksandra, tak jestem pierwszy raz, no także witam Cię serdecznie Aleksandro. Dorota Partyka, witam bardzo Dorotko. Dorotko, napisz mi, czy jesteś też pierwszy raz u mnie, czy jesteś już więcej razy. Coś, jakby mi się coś kojarzyło, ale nie jestem pewna, czy jesteś pierwszy raz u mnie na live'ie. Małgorzata Kluba, pozdrowienia z Kędzierzyna, posyło fanka Gosia. O, dziękuję Gosiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie, też bardzo miło mi, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jolanta M. Ja czekam na karpia. Ja powiem, karpia już długo nie jadła. Karpio idzie też tu u nas kupić w Rybnym, w okresie świątecznym, ale jakoś tak nie przypadło za karpiami z tych ości może, no nie wiem, ciekawa jestem, czy w tym roku kupię se karpia, bo tak by nawet kupiła do takiego smaku, tak no, żeby ten smak był. U mnie zawsze oczywiście karp był w domu na Wigilię, musi być, to było obowiązkowo, mój tata bardzo za karpiem właśnie przepadł, to była tradycja, na początku jeszcze jak my do Niemiec tu przyjechała i dzieci jeszcze były małe, mój chłop też kupował karpia, a potem jakoś tak to my tu przestali z tymi karpiami. Ale idzie kupić. Nie jest chyba aż tak łatwo w Polsce, tam więcej, to tak bardziej to tak jest tradycjonalnie. Sprzedawają chyba w każdym sklepie, można powiedzieć, czy na targach,
ale tutaj też gdzie kupić karpie właśnie. E, Jolanta Emio, czekam na karpia, dokładnie. Moniczka, jak tam pogoda u Ciebie? A pogoda u mnie jest fajnie. Dzisiaj z samego rana, no ale to było już o 5, jak ja już czekała na moja S-Bahna, to było -2. Było -2, ale później bardzo fajnie wyszło słoneczko, fajnie się zrobiło. Śniega jeszcze nie ma, nawet nie pruszyło, ale pogoda jest bardzo fajna, fajnie się utrzymuje. Kliknij masę. Krystyna Tomanek, witaj Olu, tu jest fajnie. O, dziękuję Krysiu, dziękuję bardzo. A Moniczko, u Ciebie jaka jest pogoda? Napisz jak tam u Ciebie w Lubelskim. Weronika CB, witam pięknie. Pisza z hotelu US w Polsce, przyjechaliśmy z imprezy z Wisły Rzestok. A no to super, Weroniczko. To fajnego pobytu, fajnego urlopu. Fajnie, że jesteś tutaj ze mną, że do mnie zawitałaś dzisiaj na mojego skromnego live'a. Aleksandra, witamy kochana. Elżbieta, ja w tym roku przygotowuję wszystko u siebie i na święta wszyscy jedziemy do córki, która teraz oczekuje narodzin. Zawsze wszystkie dzieci przyjeżdżali do mnie. A no właśnie, i też fajnie właśnie, nie? Też właśnie bardzo fajnie. Super, kochana. Życzę już wszystkiego dobrego, fajnych świąt. Dorotka, już byłam kiedyś. No możliwe, że byłaś kiedyś. Trochę mi znane jest właśnie. Marzena W. U nas bardzo lubimy karpia. W tym roku u nas karp płatny widziałam po 70 zł za kilo. Wow. Karp, płaty z karpia. Wow. A idzie jeszcze w Polsce kupić żywe karpie, no bo kiedyś to kupowało się zazwyczaj żywe, nie? One jeszcze pływały potem w wannie zawsze. Najpierw pływały karpie, potem trzeba było je załatwić, a potem my się szli wszyscy kąpać. Albo nie, albo też były, nie, też w szopie one były. W szopie były w takiej wanience cynkowej, też były w szopie cynkowej. Tak mi się przypomniało. Napiszcie mi, czy w Polsce umiecie kupić karpia żywego jeszcze. A na pewno ja. Ja już w Polsce na święta właśnie długo nie byłam na święta, bo nigdy nie mam tak przez te święta tego urlopu, bo to ciężko, może kiedyś się wybiera. Chociaż do Polski mi jest zawsze tak lepiej jechać, jak jest fajnie, cieplutko, bo ja lubię tak na dworze posiedzieć, kawa sobie rano na dworze wypić, do wieczora tak fajnie na dworze posiedzieć, cieplutko jest. No ale wiadomo, święta to jest całkiem inne uczucie, nie? Może uda mi się kiedyś załatwić urlop i będę miała na święta jechać. Zaś odwiedzić Polskę na święta. Teraz była też w Polsce parę dni na wszystkich świętych, była właśnie w Polsce na parę dni. W koniec sierpnia była na urlopie i teraz była. Zawsze fajnie się jedzie, trochę polotać, poodwiedzać wszystkich, z wszystkimi się powitać, no i zaś nazad. Mandare łewki. We Włoszech karpia tak nie jedzą. No właśnie, nie wszędzie tak. Iwona Chojnacka w zeszłym roku karpia kupiła w polskim sklepie na zamówienie i był ohydny. W tym roku nie kupię. No dokładnie, bo nie wiadomo właśnie. Czasami tak go bardzo czuć, nie? Że nie idzie go nawet zjeść. Ja tu widziałam w Kauflandzie właśnie też. Można, jak jest stoisko rybne, można kupić u nas w Kauflandach i nie wiem, może się skuszę w tym roku i zobaczę, jak właśnie smakuje, zobaczymy, ile w ogóle kosztuje. Na pewno też jest drogi, wiadomo. Czy będą płaty, czy w całości. Zobaczę, może wypróbuję. Jak wypróbuję, to zrobię foty z niego. To będziecie widzieć, czy karpia miała. Monika prezentuje w hej. Anita, Beata, vlog, cześć Klaudia. A cześć Anitko. Witamy tu wszyscy Anitki, bo Anitka jest z Kanady. Anitko, ale u Ciebie dopiero chyba popołudnie jest, nie? I zapraszam wszystkim do Anitki też na kanał Anita Beata Vlog. Ona opowiada tam o Kanadzie, bo bardzo dużo kotów, jest taką lubieniczką kotów. Kto kocha koty i chce popatrzeć, co tam na wszystko, to Anitka bardzo fajnie wszystko pokazuje. Pokazuje tam właśnie Kanadę. Nie pokazujesz, Anitko. Bardzo lubię oglądać Twoje właśnie vlogi. Także zapraszam do Anity. Małgorzata, ja w tym roku będę robić łososia, karp, momocka, ości. No właśnie, te ości są w tym karpie, nie? To jakichś siostrzeńców. No właśnie z kuli dzieci to zawsze człowiek się boi. Chociaż starsi też się, kurczę, mogą zapomnieć z tymi ościami. Hej Monika, Anitka, cześć Ewa, cześć wszystkim, tak? Witamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czekajcie, bo ja się straciła z tym. Czekajcie.
Joj, no zaś za daleko jechała. Aha, Moniczka, u nas był śnieg 2 dni, ale już się topi. Aha, czyli śnieg już żeście mieli, już żeście posmakowali zimy tam, widzisz? Na Podkarpaciu to właśnie na pewno też, bo to, bo to już te regiony tam lubelskie, te regiony to tam lubi już śnieg być. No u nas ani widu, ani słychu, u nas to tam dopiero może jak co przyjdzie w sierpniu, w styczniu, Boże, słodzi, sierpień mi się kojarzył. O, jest Anitka, dokładnie. Asia Byłek ją kupiła za 25 zł kilo karpia. Ok, 25 zł. W tym roku ja, Asiu, Aleksandra idzie kupić żywe karpie. No właśnie, na pewno idzie kupić, bo to w Polsce bardzo jest tradycja na te karpie, także na pewno idzie kupić. Anitka, jestem, tak, bardzo fajnie, że jesteś, Anitko. Krystyna Tomanek, u mnie karp tylko z powodu tradycji. No, czasami tak wie, że tylko do tradycji, żeby po prostu był na stole jako potrawa. Elżbieta, tak, można kupić żywego karpia. No, dziękuję za informację, kochani, ale tak myślałam, że na pewno idzie kupić żywego. U nas niby 27 żywy, a ponad 58 filety. No to widzicie. Ceny są, nie? Drożyzna jest. Marzena W. Można jeszcze kupić żywe karpie, to super. Asia Bujok mnie na miejscu, tylko w domu zrobiła i karp się mrozi. A widzisz, że ty już jesteś zaopatrzona, Asia. To kurde, jojba tak no śpia sam jeszcze. Ja już tak nie myślę za bardzo, ale musiałaby się już też może rozejrzeć za tym pomału. Monika prezentuje, Marzenka, hej. Anitka, Klaudia mi super fajną chustkę przysłała, wszystkim się mega podoba. No właśnie, czytałam komentarze, fajnie, że to w ogóle doszło od tej Kanady, że to tak szybko doszło. No i ty wiesz, jaka jest przygoda z tą chustką, nie? Że to już było, wiesz, ja już to miałam dawno myślałam, czy to wysłać, ale w końcu to wysłałam, widzisz. No to fajnie, że ci się też podoba. Cieszę się. Aleksandra, ale ja mieszkam w Danii, do Niemiec jeździłam po karpie w Polsce. No widzisz, tylko w Polsce. A ty jesteś z Danii, Aleksandra, fajnie. Marzenka, hej Moniczko, pozdrawiam. Anitka, Beata, vlog 15:05. A u ciebie jest teraz 15:05. No ty teraz prawie masz czas na kawa. Na kawa, na ciastko i na klachy sam ze mną. No, to ty jeszcze masz pierwszy dzień Adwentu, czyli fajnego Adwentu, Anitko. U mnie się tam prawie świeczka świeci, a no taki ten obraz jakoś tak nie za bardzo fajny jest sam przez tego laptopa. Teraz tak, kochani. Ja muszę popatrzeć, Kajo sam była zaś. Aha. Anita, dziękuję. Klaudia, super, Anitko. Krystyna Tomanek, też wolę płaty, bo mniej roboty. Tak, są już płaty, już jest gotowy, nie ma tego maraszenia się, nie? Monika prezentuje, u nas kupuje się żywego, ale w sklepach, bo nie mogą żywego sprzedawać. Aha, no chyba, że tak. Ja karpia, dzwonki zawsze okładam cebulą i zalewam maślanką i zawsze jest pyszny. Okej, okładasz go cebulą i zalewasz w maślance. Przez całą noc go moczysz? Marzynko, przez całą noc go moczysz i później normalnie go smażysz, ja? Anita, a może macie wy jakieś fajne przepisy na karpia? Może jak wy robicie karpia? Moja mama chyba nie moczyła w niczym, ino go po prostu smażyła. Ale moczyć go chyba nie moczyła. Tak się jakoś nie przypominam, żeby moja mama go moczyła. Chyba nie. Może można spróbować, kochani, obłożyć cebulą, zalać maślanką i nie wiem, na noc na pewno go zamoczyć. Anita, Beata, vlog, zobaczcie u mnie ile śniegu już było. Tak, w Kanadzie było już grom śniegu, kochani. Boże, jak Anita pokazała tam na vlogu, no śniegu, no jak to kiedyś, zaraz mi się przypomniały czasy, jak kiedyś w Polsce było, jak my do szkoły chodzili, jak śniegu było po pas. No normalnie masakra, tyle śniegu już jest. Asia, ja w tym roku kupiła karpie. No to super, to już jesteście zaopatrzeni. Także muszę też o tym pomyśleć już może. Anitka, pięknie jest. Kolory cudowne, jeszcze raz dzięki. Tak, proszę bardzo, Anitku. Cieszę się. Już zjadłam ta napoleonka. Tak, Anitka, dałaś posta, zrobiłaś napoleonkę, ale ta napoleonka chyba też zrobię, bo w sumie szybko, bo ciasto francuskie jest szybkie i te na dzień je zrobię i tak mnie zainspirowała, gdzie myślałam też o tej właśnie napoleonce. Napoleonka to ogólnie jest zawsze dobro, nie? Aleksandra, ja mieszkałam w Danii, ale teraz wróciłam już do Polski. Wróciłaś do Polski.
Fajnie. Aleksandra, a napisz no jeszcze, jak ogólnie w tej Danii, jak się tam żyje, jak tam jest, jak ci się podobało ogólnie, tak ogólnie, tak nie tak wiesz, takie, no tak ogólnie, bo jestem ciekawa właśnie. W Danii jeszcze jakoś nie była. Iwona Chojnacka, mieszkam nad morzem, ale ryb bardzo mało w sklepach i pojadę kupić do rybaków, jak będą oczywiście tylko filety. A no to super, prosto od rybaków to już nie ma nic lepszego, Iwonko. Ale ogólnie tak słychać, że ryb mało, nie, że ryby się tracą. Krystyna Tomanek, Marzenko, z tą maślanką w dobry sposób też tak robię. O, to ciekawe jest, to jest właśnie ciekawe z tą maślanką. Aneta Beata Vlog, dla mnie karp zawsze tak jakoś błotem leciał, nie przepadam. No on ma przeważnie mokarp, trochę taki posmak właśnie takiego mułu, a to mi właśnie smakowało. Ale to nie może tak śmierdzić, to musi mieć trochę taki posmak jakby, ale to nie może tak śmierdzieć, nie? Tak fest, ale one mają taki posmak, bo one tam siedzą na tym samym dole, tam w tych mułach. Wiecie, o co chodzi, nie? Oleńka Woźniak. Cześć Oleńko, witam cię serdecznie. Suli, pieprz, trochę cytryny. W mące obtaczam i smażę na maśle, jest super. No to tak właśnie robiła moja mama, właśnie solą, pieprzym i właśnie obtaczała tam w mące i właśnie czy w panierce trochę, już nawet nie wiem, ale w mące to na pewno i właśnie też smażyła. To tak właśnie robiła moja mama, to wiem. Marzenka, tak przez całą noc moczę i potem płukam i przyprawiam, a potem smażę. Okej. Kochani, jak ja będę miała karpia, Marzenko, to ja go zrobię na ten sposób. Ja spróbuję też w tej maślance, jak to właśnie jest. Z cebulką obłożyć i w maślance zatopić. I topić go i moczyć go przez całą noc. Anita Beatka. I jakie wrażenie po powrocie do Polski? Właśnie, jesteśmy ciekawi. Jesteśmy właśnie ciekawi, Olu. Mandziary Łewki. W Rzymie nigdy nie pada śnieg, a już na obrzeżach Rzymu może spaść śnieg. No patrz, też ciekawe, nie? Ale wiadomo, to już jest całkiem inne klimaty i się tak właśnie tak to jest, nie? Bardziej południe, inne klimaty. Monika, czego na święta nie ma u Ciebie, co w Polsce mamy? Nie wiem. W sumie to tu wszystko jest chyba. Nie wiem, czy jest coś takiego specjalnego. Chyba, czekajcie, na przykład taką przyprawy kokorzyny tutaj nie umie dostać. Nie widziałam takiej przyprawy korzennej. Typowo takie korzynne przyprawy. To czasami sama jak potrzebuję do czegoś, to dodaję pieprzu i sama sobie tam robię taką mieszankę. Bo przyprawa do piernika jest, ale taki typowy przyprawy korzynnej to właśnie nie ma. A tak ogólnie, bardziej idzie sobie zrobić, bo buraczki idzie kupić, czyli zakwas idzie samemu zrobić. Tak właśnie myślę, kto tu jest właśnie z Niemiec, a wie, że czego tu nie ma, to niech mi powie. Ale tak w sumie to wszystko, tak w sumie to jest, bo to idzie dużo samemu zrobić też, ugotować czy pokombinować. Tak nie mam problemu właśnie, żeby coś nie kupić. Nie mam tak teraz, widzisz, zadać dobre pytanie, Monika. Jak komuś coś przychodzi na myśl, co my tu nie mamy, co mają w Polsce, to niech mi tu napisze. Anita, u nas ryby są mega drogie, właśnie. A teraz mam nadzieję, sami zaczniemy łowić. Już kupił łódkę i dom tylko 200 metrów od jednego z wielkich jezior. A to ciekawe. To naprawdę ciekawe. Super, Anito. Marzenka. To właśnie ta maślanka i cebula ten zapach tego mułu likwiduje. No właśnie, to jest bardzo interesujące. Jola. Siedzą w tej ciapryce Siedzą tam w tym właśnie, w tym największym takim tym. Aleksandra, mąż mi filetuje karpia, a ja porcjuję i warstwami w misce przekładam cebulą, solą, pieprzem i trzymam w lodówce, żeby przeszły przyprawami. No widzicie, to jest ciekawe, bardzo też ciekawe. Anitka, grzyby suszone w Niemczech są? Tak, można kupić. Można kupić, w Kauflandzie są przeważnie te prawdziwki są suszone. Nie ma aż tak na pewno takiego wyboru, czy w takim na przykład normalnym sklepie, takim Lidl na przykład nie kupi się. Nie wiem, czy w Polsce się kupi, ale w Kauflandzie można kupić suszone grzyby. Można kupić. Ostatnio też właśnie widziałam. Chyba nawet w tamtym roku kupiłam suszone grzyby, bo dawała do kapusty z grzybami.
Także idzie kupić. Nie jest aż tak łatwo, na pewno jak w Polsce, ale są. Czego na przykład tutaj, czego na przykład na pewno nie ma w Niemczech, ale czego w ogóle tego nie potrzebuję, bo ja nie używam dużo takich przypraw. Ja przypraw używam nie tych tych mieszanek, na przykład przyprawa do flaków, przyprawa do bigosu. W Polsce jak jestem w sklepie i widzę tam te wszystkie przyprawy, no tam mają przyprawa do wszystkiego, no to jest do mnie szok. Ale ja na przykład jak ja robię flaki, nie potrzebuję przypraw do flaków albo przyprawy do bigosu. Kiedyś się tego nie używało i od nie jest nauczono tego tak. To tak do mnie to taką chemię jest, tak szczerze mówiąc. Ja wolę jednak przyprawić takimi tymi przyprawami, wiecie, pospolitymi, nie? Sól, pieprz, tam się do przecieru, to przychodzi ten smak. Taki bigos, jak dobrze się dotra mięsa, trochę kiełbasy, to ja nie wiem, czy jej potrzebna jest ta przyprawa do bigosu. W ogóle tego nie używam. W ogóle tego nie kupuję, nie używam. Tego też tutaj nie ma takich przypraw do tego. A w Polsce to jest masakra. Do ziemniak, no wszystko, do wszystkiego są przyprawy. No nie wiem. To nie jest mój taki smak. Ja wolę jednak, jak gotuję, coś tam warza, pichca, to wolę tak doprawić właśnie samemu po swojemu, tak mi to kiedyś tam doprawiali, też smakowało i było dobre. Do tego akurat nie ma tutaj. Typowy piernik do moczki, jaki jest na Śląsku. Taki typowy to my też nie kupimy tutaj. Ja kupuję taki, to jest normalnie to jest holenderski, taki frysztik kuchen, czyli to jest taki piernik, on też daje dobry smak, ale takiego typowego właśnie tutaj się nie kupi, bo tutaj moczki to nikt nie zna, ani Niemcy nie mają na przykład takich typowych, żadnych wigilijnych dań. Oni po prostu jedzą mięśnie, przeważnie to jest też sałatka z kartofli, jakieś do tego wuszty, czy jakiś kawał mięsa. Oni nie mają takich tradycji jak my na przykład z tymi potrawami. Także tego na pewno nie kupimy, tej piernika do moczki, takiego czego się nie kupi na pewno. Krystyna Tomanek, trzeba kupować mniejsze egzemplarze, takie na kilo sztuka, wtedy jest smaczniejszy. Duże karpie są bardziej mułowate, no właśnie. To jest też bardzo dobra uwaga. Anita, myślę, że w Polsce był błąd, że robili karpia bez marynowania najpierw. No tak po prostu jak go ze stawu wyciągli, tak go sprzedawali, nie? Anita, Krystyna Tomanek, tak samo z homarami. No tak mówię właśnie. Jolanta, tukiej napita się. Mnie chyba coś chytuje godą, bo mnie coś gardło bierę i oj taka, która przymuluno dzisiaj. Napima się? Coś mnie muli, kurde. Tak, tego karpia chyba. Coś mnie dzisiaj muli. Teraz tak, Jola. Tutaj Niemcy się tak nie cyckają z Wigilią, wcinają kartofle, zjadli kiełbaski. No właśnie, wcinają kiełbaski, nie robią się też tej roboty. Z jednej strony to jest tak, oni bardziej siedzą się, goszczą, tak, wiecie, coś tutaj się tak, ale goszczą się, siedzą, spotykają się, dużo to wiem, ale na przykład nie ma właśnie tych potraw takich typowych, nie ma, oni tam nie spędzają sam, nikt nie będzie siedzieć stołu w kuchni z Niemców i ważył cały dzień na ta Wigilia, tego właśnie nie ma, nie, to trzeba powiedzieć. Z jednej strony to jest, wszystko ma dwie strony medalu, nie, z jednej strony jest to fajne, bo w sumie mają ten czas, nie robią z tego stresu, oni se wolą iść na spacer albo na miasto jeszcze wyjść i nie mają tego stresu w te Wigilie, a my siedzimy już w sumie cały dzień w kuchni. No ale z drugiej strony jest to bardzo fajna tradycja, tak, z tymi potrawami, to jest coś takiego specjalnego, bo tam kartofel salat, czyli ta sałatka kartoflanną, kiełbaski to mamy dziennie, możemy też to dziennie jeść, a jednak tak, jak my siedzimy jednak w kuchni, pichcymy, no to też jednak coś to ma w sobie, nie? Tylko czasami człowiek też jest zmęczony tym wszystkim, do tej Wigilii dojdzie, jak tak ktoś musi wszystko robić, no to też już dojść na pewno tego pichcynia. Czyli to ma wszystko dwie takie strony medalu, nie? Ale się nie stackają i to jest właśnie to, że oni to robią tak prosto bardziej, nie? Albo idą do restauracji przeważnie jeść. Bo u nas pęko we szwach. Hotel już jest wszystko, w wrześniu było wszystko w folii już pobuchowane. Na święta, na Sylwestra, Nowy Rok. Masakra naprawdę. Anita, Jolanta M w Kanadzie tak samo. No, czyli też tak bardziej tak prosto, nie? Marzena M. Ja też nigdy nie używam przypraw do bigosu. No właśnie, jakoś tak.
Aleksandra, w Danii żyło się ok, ale sentyment i tęsknota, tak, za rodziną było większą. Jeśli chodzi o plażę, to polecam, są bardzo czyste. A no wiesz, to fajnie, no to super, widzisz, Danię. No wiadomo, trochę w domu jednak ciągnie, nie? Anita, też nie lubię gotowych przypraw. Ile tam chemii? No właśnie, o to właśnie chodzi, tego nie kupuję, ale zawsze naprawdę mnie to dziwi, ile tych przypraw tam jest. No do wszystkiego, naprawdę do wszystkiego jest przyprawa. Do zieberek, nie wiem, do żuru też jest przyprawa. No to tak mnie zawsze mnie to tak zdziwiło, nie? Kiedyś tego też nie było i oni z tego nauczono, bo ja wyjechała z Polski, były lata. Ja wyjechała z Polski w roku 99, no tak jeszcze nie było tak tych przypraw, nie przypominam, żeby te przyprawy były i człowiek nie jest tego w ogóle nauczony tak używać, nie? Ale jak tak jada i widzę potem to wszystko tych przypraw, no to jest mnie masakra, naprawdę. Marzenka W. Robię też sama pieprz ziołowy i przyprawę do kurczaka. Tak, właśnie, czy na grilla też właśnie sama robię przyprawę, zmieszam trochę tego, majeranku, trochę papryki, trochę tego i tak po prostu to używam. Iwona Chojnacka. Raclette też robię na Wigilię. Co to jest te raclette? Iwonko, napisz mi, co to jest. Anita, ja już też się rozleniwiłam i nie robię 12 potraw. Ja czasami też tak, a zrobię jeszcze trochę tego i tam potem to tam się nazbiera, bo to moczka, to makówki, co tam robię, kapusta z grzybami, krokety, jest barszcz, kompot z suszonych owoców, kartofle, filety, ryba, co tam jeszcze można ta Wigilia. Także jakby tak sobie człowiek to policzy, to może nawet 12 wyjdzie, ale tak ze wszystkim, nie? No. Anitka, a czasem i ktoś zaprosi na Wigilię, no to jest też fajnie, nie? To jest też fajnie. Asia, te przyprawy są do wszystkiego, tak, do wszystkiego. Te młode ludzie kupują. No kupują, bo tak są nauczeni i myślą, że bez tych przypraw nie będzie dobrego bigosu, ani nie będzie dobrych zieberek, albo po prostu idą na łatwiznę, bo wiadomo, tytka się otworzy, posypie się te zieberka, albo tam tego bigosu tegoś tam nawali i gotowe, nie? Ale to nie musi być, nie? To idzie naprawdę inaczej zrobić i też jest bardzo smaczniejsze nawet i zdrowsze. Iwona, u mnie twój hotel sprzedany i robią z niego ferienwohnung. Ale patrz, no to jest ten. A wiesz, że otwierają, a już otwarli w München, otwarli teraz nowy hotel z naszej sieci. Otwarli w München nowy hotel i jeszcze pootwierali. Akurat to jest taka reklama, że możemy na przykład do München jechać, bo tam zawsze mają jakieś zniżki, jeżeli jadę do tego hotelu z mojej tej sieci, nie? Czyli zaś otwierają, wiesz, tak robią, tu sprzedawają, tam otwierają gdzie indziej, tam gdzie się im opłaca na pewno bardziej. Elżbieta, ja staram się, aby było 12 potraw, robię tylko tyle, aby każdy spróbował. Dokładnie. Krysia, a ja do moczki kupuję katarzynki, pierniki bez lukru i bez czekolady. Takie gołe toruńskie pierniki. No i one mają taką fajną, ta korzenną przyprawa, właśnie tego mi brakuje, tej korzennej przyprawy. Bo to pamiętam, te toruńskie pierniki, nie tak typowo takie, one były właśnie te katarzynki takie korzenne. Anitka, sushi na Wigilię zamiast ryby. O, uwielbiam sushi. O, robisz mi smaka, uwielbiam sushi. Jeszcze z łososiem. Elżbieta, ja robię piernik długo dojrzewający. Ciasto po zagniecieniu czeka 5 tygodni. Tak, nie mam w sumie go na kanale. Kiedyś go robiłam, jak tak jeszcze nie robiłam tak długo. Dzieci były mniejsze, bo więcej tak w domu. To też robię jak długo dojrzewający, ale już nie wiem, ile lat już go nie robiła, to nawet już nie wiem, kochani. Też mogłaby kiedyś spróbować, no teraz to już trzeba za mało, bo te 5 tygodni, 5-6 tygodni on tak potrzebuje. 5 tygodni, wow, no on dojrzywa właśnie, dojrzewający to jest piernik, ale w smaku też oczywiście, kochani, całkiem inaczej, nie? Iwonka, to Niemcy robią raclette, to coś podobnego. Aha, do grilla na stół, ja to wiem, o co ci chodzi, ja to wiem, widzisz, to wiem, o co ci chodzi. No, robią takie różne właśnie, trochę se tego zjeść, trochę tego, po prostu popróbować.
Fajnie, kochani, ja się cieszę, że dzisiaj tu ze mną są, żeście mnie odwiedzili na moim kanale, że my sam poklachali. Jobda pomału może kończyć. Czekaj, muszę popatrzeć, ile my to sam są już teraz. A już godzina minęła, widzicie, godzina już minęła, kochani, jest 9:30. Teraz mamy godzina, jak same blumy. 9:30, kochani, ja muszę rano stanąć o 4:00 jutro. Także ja będę pomału się z wami sam żegnać, nie będę was też przetrzymywać. Fajnie się było spotkać, może zaś się tam kiedy odezwia do was. Kochani, chlipny ma się jeszcze roz. Wy też na pewno jutro rano musicie stować, bo jutro poniedziałek, obowiązki. Co do poniedziałku, to może jestem jako jedyną osobą, co ja lubię poniedziałki, kochani, ja lubię poniedziałki. Z tego względu, że ten poniedziałek to do mnie zaczyna się zaś fajny nowy tydzień. Jakoś to widzę zawsze w różowych kolorach, chociaż nie zawsze tak w tym poniedziałek różowo, ale ja lubię poniedziałki. Chyba jako jedyny może człowiek na tej ziemi, no nie wiem. Także do mnie poniedziałek nigdy nie jest taki straszny. Anitka, takie fundeje, tak, takie fundeje jest właśnie. To, no albo tak. Mandary, ja robiłam w 3 tygodnie prawie, bardzo pyszny. No właśnie. Taki piernik to jest pychota, dojrzewający. Anita, fajnie, że sobie poklachaliśmy, pozdrawiam i dobrej nocki życzę wszystkim. Dziękujemy, Anitko. Tobie fajnego kafeju, fajnego popołudnia. Tak, u Mangiary u Mangiary UFki, czyli FK ma przepis na kanale, na właśnie piernik dojrzewający, kochani. Także kto jeszcze ma ochotę się zmobilizować, to jeszcze może zdąży. Wiele tu mówię, 4 tygodnie jeszcze chyba są, nie? No, ale on tak potrzebuje, mi się wydaje, do 6 tygodni to on tak potrzebuje. Krystyna Tomanek, ale szybko minęła ta godzina. No, szybko minęła ta godzina, kochani. Tu się godo, tu się fajnie mi piszecie, bo tak możemy sobie wymieniać się naszymi zdaniami, naszymi myślami. Która pogoda, która tak fajnie do mnie, to też taki fajny relaks, kochani, bo się cieszę, że jak zawsze do mnie przyjdziecie, żeście tu są. Bardzo fajnie. Jo o 6:30. No też, no to ja już je w robocie. Jo na 6 do roboty, ale o 4 już z tobą, bo się muszę tak wymalować, fajnie się zrobić całą flega się muszę zrobić. Do roboty dojeżdżam zazwyczaj S-baną, jeżdża pociągami, nie jeżdżę teraz autem, jeżdża S-baną, bo ta S-bana jak jeżdża taki szybki pociąg, nie? Wy wiecie, co to jest ta S-bana. Pociągiem takim jak jeżdża, to ja tak potrzebuję dobre pół godziny, jak jest, nie ma żadnych tam opóźnień, a z tego względu jeżdżam, bo to jest też dla mnie taki relaks, wam powiem. Do tego pociągu mam prawie 3 kilometry, muszę tutaj zejść, mam tutaj w tej wsi, ja mieszkam w takiej wiosce, mam tutaj właśnie pociąg, S-bana, ona tu jeździ, mam 3 kilometry i zawsze idę piechotą z samego rana i to jest tak fajnie, bo jak jest lato, to mi te ptoki tak fajnie śpiewają już z samego rana, a teraz też jest tak rzeźko i te 3 kilometry jak ja przyjdę, to jest tak pobudzono, jest tako już, mnie się nie chce spać, jest tako żywo, kochani, i potem do tej S-bany i tam właśnie potem zazwyczaj czytam książkę, sobie zawsze mam jakąś książkę ze sobą, albo po prostu dową na Facebooka posty i to tak wykorzystuję i to tak fajnie właśnie, potem przyjeżdżam i jeszcze potem może niecałe 10 minut szybko idzie do roboty iść, Także kochani, jo nie jeżdżę autem, no jo z rana już trochę sportu, a potem w robocie walczyć. I tak to jest, kochani. I ja bardzo lubię poniedziałki. Kończ dziołcha, idźcie wygrzać i do łóżka. Ja idę się wygrzać właśnie. Zrobię może jeszcze gorący herbaty na ten wieczór. Alice, dobrej nocy, wyśpi się. Cześć, Alice. Ty u mnie już byłaś, mi się wydaje. Nie, ja jakoś cię kojarzę, mi się wydaje. Jak się nie myla, jak się z nikim nie pomyliłam. Witam cię serdecznie. Iwonka, recepty jest lepsze, no właśnie. Marzenka, jeszcze raz Klaudio, gratulacje i bardzo mi miło u ciebie. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy dla ciebie i dla wszystkich. Jutro rano trzeba wstać, papa, buziaczki. Dokładnie, kochani, idziemy do pryków spać. Anitka, ja teraz o 11 ja chcę. No ty co masz fajnie, Anitka. Kurde, do 11 to jest normalnie, to nie do wiary do mnie. Nie wiem, czy spałam kiedyś do 11. Ogólnie ja ogólnie wstaję wcześniej, jestem takim, zawsze mi tak szkoda tego dnia
I nawet jak mu wolne, to ja bardzo w czas z Tobą, bo człowiek tak jest przyzwyczajony. Mika, witam i pozdrawiam z Opola. Cześć Mika, witam Cię serdecznie, fajnie, że jesteś też u mnie, a my już zakończymy Mika. Jolanta M. Wszystkim innym wesołych świąt i uważajcie na siebie. Katarzyna Mazurek, siema wszystkim. Witamy Kasiu, witam serdecznie. Asia, a ja o 8 muszę się wyspać i o 40 lat stała, teraz odpoczywam. Tak, dokładnie kochani. Kto już ma swoje za sobą, niech odpoczywa, niech jeszcze korzysta z tego, co jest. To jest najważniejsze. Elżbieta, dziękuję za wspólne spotkanie. Miło było się spotkać. Dobranoc. Dziękuję Elu. Marzenka, dziękuję i wzajemnie również wesołych i zdrowych świąt. Krystyna Tomanek, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do roboty, bo święta za pasem, dokładnie, bierzemy się do roboty. Iwonka, ale ćma o tej porze i piechty. Je ćma, jest ciemno, jak powiem dzieci, jest ciemno, ale my tu mamy bardzo dobrze takimi uliczkami idę, potem idę nawet takimi trochę bocznymi, ale wszystko jest bardzo dobrze oświetlone. Wszystko jest bardzo dobrze oświetlone, zazwyczaj się tam śpiewą, coś nuca pod nosem. Jakoś mi to nic nie robi w Młogodą, bo ja tak inaczej zaczynam ten dzień, a nie chcę tak wszystkiego gadać, ale tak zaczynam ten dzień, wiecie, z Bogiem. I mi jest tak lżej, mi jest tak lekko, mi jest tak fajnie i mi się tak fajnie zawsze ten dzień każdy zaczyna i tak fajnie sobie ida i jestem sama z sobą, z moimi myślami, z moimi przemyśleniami. Dziękuję za wszystko, zawsze, każdego dnia o tej godzinie, jak idę rano, mam ten czas, mam taki spokój w sobie. Dziękuję za wszystko zawsze. Poświęcam ten dzień górze i jakoś mi zawsze wszystko dobrze, tak zawsze wszystko fajnie jest. No nie wiem. Taką moja mentalność, nie? Taki mój sposób na każdy dzień, kochani. Dobra, to jeszcze poczytam i będę kończyć, ja? Asia Bujok, dziękuję wszystkim, miło było do następnego razu. Dokładnie, dziękuję Wam też, kochani, za wszystko. Aleksandra, dziękuję i dobranoc. Jolanta M. Kusiol, do Kinderbeta, jakie dało. I do Kinderbeta, czyli do łyżeczka w Pempoli. No. Idź spać. Anitka, ja często siedzę do 4 rano z filmikami, no właśnie, i to później, a później umiesz wyspać, to jest też fajnie. Widzę poniedziałków, no mówię, ja jestem jedyną, co ja lubię poniedziałki chyba. Wioletta Wiacek, witam, pozdrawiam z Opatowa. Witamy Wioluś, witam serdecznie, chyba piszesz na moim kanale, serdecznie Cię witam, fajnie, że jesteś. Anitka, więc do 11 tylko 7 godzin, no widzisz. No właśnie, to nie jest dużo, jak to pomyśleć, nie? Od 4 do 11 spać to jest tylko 7 godzin. Iwonka, ja wstaję też szybko, nie umiem długo leżeć, szkoda dnia. Katarzyna Mazurek, dobrej nocy, wszystkim życzę i zdrówka, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam cieplutko. Dziękuję, Mandżerłewki, Jolanta, Kajte, nazwisko mi coś godo. Kaja, te nazwisko mi coś godo, no widzisz. Mandżerłewki, może ją znosz. Mandżerłewki, ty Anitko, ja dzisiaj do 3 nie spałam. No Ewka też właśnie tam walczy zawsze, nie, z tymi przepisami, z tymi filmikami. Marzenka, wujejku, Klaudia, to ja strasznie, bo dudek jestem i bym chyba nie poszła tak po ćmoku sama taki kawałek. No, tak i dać. Jakoś tak, nie wiem, jakoś tak mi się nic jeszcze nie zawsze z tego zdania, wiecie, co ma być, co mogę czekać, to no też to nie ominieć, to będzie po cimoku czy po jasnoku, zawsze że to dobre myśli, ale wątpię, że już jest ruch, nie, tu jedzie jakieś auto, tu się coś dzieje, tam też idą ludzie, ja też czasami spotykam teraz już te same twarze, to jest tak na wiosce, między znowu już też tych ludzi są tacy, że też już idą na ta S-Bahna, że tam z daleka widzę, jak ktoś idzie, albo ktoś tam za mną idzie. Czasami mam takie momenty, że człowiek tak myśli, przychodzą różne te myśli, przychodzą i nie powiem, że nie, ale znów tak tych ludzi, a wszystko jest bardzo dobrze oświetlone. Cały czas jest wszystko dobrze oświetlone, nie? Tam nie chodzę ani po lesie, ani po żadnych krzokach. Zawsze idę z tą dobrą myślą, że idę do roboty, nie? No. Dobra, kochani, fajnie, że tu jesteście. Fajnie, że jesteście, fajnie się jeszcze pozdrawiacie, kochani. Wszystkim życzymy wesołych świąt, fajnego adwentu. Ja postaram się nagrać, postaram się może tu jeszcze Wam pokazać. W każdym razie w czasie świąt na pewno jeszcze złożę Wam życzenia. Anita, mi poniedziałki straciły znaczenie. Tak, od Ciebie poniedziałek czy wtorek to wszystko to samo, nie? Krysia. Mam nadzieję, Klaudiu, że przed świętami się zobaczymy. Tak, mam też właśnie taką nadzieję, Mika, ale za to jak środa minie, to tydzień zginie. Jak do kogo, bo ja na przykład robię soboty, niedzielę, nie? Świątki, piątki ja robię, także ja nie mam tego weekendu. W tym tygodniu będę miała ten weekend taki, że jak środa, to już mogę myśleć o weekendzie,
ale nie mu właśnie weekendu, bo jak ja weekendy robię, no to mnie to jest obojętnie. Dobrej nocki, tak kochani. Iwonka, mam nadzieję, że się usłyszymy, bo nawet nie ma czasu na telefon. No, musimy w końcu się stelefonować, zgodać. Najlepiej na spontana, Iwonko, najlepiej. Chycić za chęty i zadzwonić. Musimy to zrobić. Anitka, dobranoc i dobrego tygodnia. Bez facetów prochowcach. No, bez facetów prochowcach, dokładnie. Anitka, środa to garb tygodnia, dokładnie, po tym życiu z górki. Także kochani, po krzakach się kiedyś chodziło, no mi już to czasy minęły, kochani. Pozdrawiam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Życzę wam cudownego jeszcze wieczoru, fajnego adwentu, kochani, spokojnego czasu na wszystkie przemyślenia w rodzinnej, fajnej atmosferze i na pewno się zobaczymy. Kochani, jak oglądacie mój jakiś filmik, tam puśćcie go, jak on se tam leci, posłuchajcie mojego beblania. Niech ten YouTube wie, że ten mój kanał tutaj żyje, chociaż nie dałam tyle filmików, ale niech ten YouTube wie, że ten kanał mój tutaj żyje. Fajnie, żeście byli, bardzo się cieszę, to jest ta moja tutaj najlepsza śmietanka, zawsze się bardzo cieszę, że zawsze żeście tu ze mną są, to jest bardzo super, bo to takie live jest spontaniczne, niezapowiadane już tam tydzień, 2 tygodnie, a jednak zawsze się sam zjawicie. Bardzo się cieszę i bardzo mnie to ceni. I na koniec jeszcze coś powiem, co ja chciała właśnie w sumie z kuli tego, że ktoś robiła tego live'a, a że zapomniała, teraz mi się przypomniało o kartki świątecznej. Kochani, jak zawsze co roku, co godą, kto lubi pisać kartki świąteczne, to proszę wysyłajcie mi jak najszybciej i ja na wszystkie odpowiem, jak jest adres zwrotny, czy jak już od kogoś mam adres, to już wiem i ja wam też napiszę, kochani, bo ja uwielbiam wysyłać kartki, mi się wydaje, to jest też tak fajnie, jak są święta i tak dostaniesz takie fajne kartki świąteczne w te Boże Narodzenie, to jest bardzo fajnie. Także jeżeli macie ochotę na kartkę świąteczną mi napisać, to ją adresu zostawia do korespondencji jeszcze po tym live'em, ale on też jest u mnie tam jak jest informacje kanału, to tam też jest wyświetlany, także kochani, zapraszam do pisania kartek. O tym chciałam powiedzieć na tym live'ie i teraz mi się przypomniało. Także kto ma ochotę, kto lubi pisać, to zapraszam. Ja też na pewno napiszę i odpowiem. Jolanta M. Pokazał się wcześniej na YouTubie. Postaram się. Iwona Chojnacka, dobranoc kochana. Tak, dobranoc kochani, jeszcze raz. Bocie kusioki ode mnie, buziolki ode mnie. Jeszcze raz fajnego adwentu, fajnego wieczoru. Zawsze mi tam jakiś fajny komentarz czy zostawcie, bo się bardzo cieszę. To wiem, że jesteście, żeście byli u mnie. I jeszcze raz wszystkiego dobrego, kochani. I piszcie mi kartki, bo ja bardzo lubię kartki. Dostować i pisać. Także kochani, jeszcze raz papatki. Widzisz, w tym roku moja kartka była pierwsza i to do Kanady, widzisz. Super, dobranoc Alice, dobranoc. Pa kochani, jeszcze raz pa. Ja już tu kończę. Pa. Trzymajcie się. Fajnie, żeście tu byli.